Hej, cześć, tu Mateusz z MadMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie roczne na 2026 rok i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię i główne wydarzenia tego roku, co ma szansę przyjść, pojawić się dla Was, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w nowym roku. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no i oczywiście czytań miesięcznych na poszczególne miesiące. Wagi, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten rok, na 2026. Tutaj jest karta Asa Buław związana z płodnością, z pasją, z motywacją, więc jak na razie całkiem nieźle. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj z kolei przychodzi rycerz buław. Nie ukrywam, że mój ulubiony w tej talii, bo jest przedstawiony na zebrze. Co odchodzi do przeszłości, co raczej się nie powiedzie, co się zakończy. Tutaj jest z kolei paź mieczy i bardzo dobrze. Jeśli chodzi o osoby, z którymi macie takie relacje, powiedzmy, niepewne, to mam wrażenie, że z takich relacji zupełnie rezygnujecie, jeśli chodzi o taką sferę romantyczną. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako dwójka buław i to jest zastanawiające, dlatego że patrząc na całość rozkładu, chociaż jeszcze rady oraz informacji, czego nie robić, nie wyciągnąłem, to może być pewnego rodzaju sprzeczność, ale nie do końca. Zaraz. Jaka będzie dla Was rada? Tutaj w radzie jest 10 buław. Karta związana z ambicją, z pracą i też, słuchajcie, z obowiązkowością. Jak na razie prawie same buławy. Czego raczej nie robić, czego unikać? A w nowym roku unikać karty księżyca, która jest związana z rybami, ewentualnie z rakiem lub skorpionem, a z przełożenia paź kielichów. Słuchajcie, tak jak powiedziałem wcześniej, większość buław, a są one związane z trygonem ognia, czyli baran, lew, strzelec, ale też właśnie z pasją i z motywacją. Pojawiło się też dwóch paziów, paź kielichów i paź mieczy i wydaje mi się, że nie brakuje Wam tutaj takiej iskry do tego, aby coś rozpoczynać, aby w nowe przedsięwzięcia siebie, że tak powiem, angażować. Ale to powiem o tym zaraz. Z przełożenia paź kielichów, tutaj zobaczcie, z jego kielicha wyskakuje złota rybka. I niewątpliwie możemy tutaj mówić o zaskoczeniach. Więc to będzie rok pełen zaskoczeń, tak chyba można powiedzieć. Sytuacji, których się nie spodziewacie, ale takich pozytywnych. Też w ogóle mi się wydaje, że wagi bardzo chcą wychodzić poza szereg, bardzo chcą ryzykować, próbować, starać się o to, żeby mieć coś nowego. I nie ukrywam, że może być to związane ze spełnianiem Waszych marzeń, bo ta złota rybka tutaj jak najbardziej na to wskazuje. I czy to są marzenia a propos edukacji, czy podróży, to już tak naprawdę zależy od Was. Jeśli chodzi o pazia kielichów, to w negatywie może pokazywać osobę niepoważną, niedojrzałą, która nie wie, czego chce i wydaje mi się, że ktoś z Was może mieć do czynienia właśnie z taką osobą. Ale zobaczcie, w ogólnej energii jest wspaniały as buław i to jest nowy początek związany właśnie z pasją, z motywacją, z działaniem. Przy tej karcie na pewno chciałbym zwrócić uwagę na
przypływ właśnie takiej energii, ożywczej energii, która bardzo będzie Was popychała w stronę właśnie nowości. I czy to jest związane z odkrywaniem nowych pasji, nowych hobby, czy właśnie spełnianiem marzeń, to już zależy od Was. Dla singli na pewno będzie to rok pełen romansów, natomiast czytanie na miłość będzie trochę później. Sprawdzajcie w razie czego też czytania dla swoich znaków ascendentalnych również. Tutaj też widzę, że nie obawiacie się stawiać granic i sprzeciwiać się osobom, czy stawiać się osobom, które są właśnie takie niepoważne, nie wiadomo o co w im chodzi, sprawiają, że jest tutaj jakaś niepewność i chaos w waszym życiu. Tutaj zobaczcie, przychodzi do was jakże zabawny na zebrze rycerz buław i jest on związany z również siłą, motywacją, ale on tutaj może być trochę za bardzo taki porywczy, za bardzo w gorącej wodzie kąpany, taki bardzo emocjonalny. I słuchajcie, no nad tym wypadałoby popracować, dlatego że wagi mogą momentami mieć trochę za mało balansu pomiędzy takim rozumowym działaniem, a słuchajcie, działaniem pod wpływem emocji czy czyjegoś nacisku. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o wasze cele czy postanowienia noworoczne, oczywiście nie każdy ma postanowienia noworoczne, niektórzy mogą mieć na przykład jakieś cele lub plany, natomiast jeśli o nie chodzi, to wydaje mi się, że od samego początku bardzo żwawo się za ich wykonanie zabieracie. I to też jest fantastyczny rok dla osób, które chciałyby na przykład zrobić prawo jazdy, czy kupić nowe auto, coś co jest tutaj właśnie związane z podróżami. Tylko że tutaj raczej bym starał się panować nad taką emocjonalnością za kółkiem. Więc tutaj pamiętajcie, żeby nie łamać przepisów drogowych. Momento. I teraz tak. Tutaj do przeszłości na całe szczęście odchodzi paź mieczy i no to może być, słuchajcie, karta związana z takim słomianym zapałem i z takim poczuciem, że porywacie się z motyką na słońce. Na przykład ktoś już rozpoczynał ten kurs na prawo jazdy kilka razy, ale nigdy się nie udało, bo w pewnym momencie rezygnował. Ewentualnie ktoś na przykład już kilka razy w zeszłym roku czy w mijającym roku starał się wprowadzić jakąś dietę czy ćwiczenia do swojego życia, no i za każdym razem się poddawał. Nie wychodziło. To nie dla mnie, to za trudne. Ja już może w ogóle nie będę próbował, niech zostanie tak jak jest. I tutaj taki niezdecydowany, pełen słomianego zapału osobnik, czy wasze w ogóle podejście zdecydowanie odchodzi. Tutaj wydaje mi się, że w tym roku jest więcej działania, pary, ciśnienia, aniżeli takiego zastanawiania się i słuchajcie, to ja może tutaj skubnę, tam spróbuję, ale w ogóle się na nic nie nastawiam. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że zwłaszcza dla osób, które mają, no powiedziałbym, że tak romantycznie do czynienia z niepewnymi osobami, które zabierają się jak pies do jeża, pojawiają się i znikają i trzymają was w niepewności, no to wydaje mi się, że z takimi jest raczej krótko. I zdajecie sobie sprawę z tego, że kurczę, no życie jest za krótkie. Dlaczego ja mam tutaj czekać lub naginać się dla kogoś, kto raczej na to nie zasługuje? Tutaj karetka pogotowia za oknem, więc być może na podkreślenie. Ciekawy jestem, czy jak na razie z kimś to rezonuje. I teraz tak, zobaczcie, wy pokazujecie się jako dwójka buław, czyli karta rozdroża, więc na pewno w tym roku czekają was ważne decyzje do podjęcia. Natomiast myślę, że całkiem szybko się z nimi uporacie. I tutaj być może, tak jak wcześniej wspomniałem, będą takie niespodziewane wydarzenia w waszych życiach, że trzeba będzie szybko się zdecydować. No dobra, to czy ja w takim razie teraz się przeprowadzam? Czy staram się przebranżowić? Czy na przykład, no nie wiem, na pewno jestem gotowy na to, żeby zajmować się zaadoptowanym psem i tak dalej, i tak dalej. Ważne decyzje, które wy podejmujecie, ale no
uwag może być różnie i nie mówię, że to jest kwestia tylko i wyłącznie znaku zodiaku, ale momentami mogą być problemy z podjęciem tych decyzji. W tym roku raczej jest bardzo decyzyjnie. Dwójka buław, co też jest bardzo istotne, tutaj sugeruje, słuchajcie, zaznaczanie granic. I w tym roku przede wszystkim pracujecie nad tym, żeby je asertywniej i mocniej stawiać. Czy w związkach, w relacjach, czy dla samych siebie, bo jeśli chodzi o prokrastynację, odkładanie na później, czy folgowanie sobie, to tutaj raczej widzę dużą dozę samodyscypliny i takiego zrobię to. Chcę, muszę, dam radę. Zobaczcie, w Radzie jest 10 buław i jak najbardziej wypadałoby brać do siebie te słowa i wymyślać sobie nowe, ciekawe wyzwania, obowiązki, dlatego że jest to rok pełen wyzwań, a właściwie może być. Natomiast wiadomo, że nie każdy będzie je podejmował, ale jest tutaj paź kielichów, więc na szczęście wydaje mi się, że raczej jesteście skorzy, ale w Radzie jest, aby podejmować ryzyko, rozpoczynać nowe, brać na swoje barki ciężar, w cudzysłowie, taki troszeczkę zaskakujący, czyli dobra, nagle mi się pomyślało, że powiedzmy kończę kurs językowy i wyjeżdżam za granicę na miesiąc zrobić to i tamto. Nigdy wcześniej bym tak nie pomyślał, że mogę tak rzeczywiście zrobić, ale teraz zrobię coś zaskakującego i jak najbardziej chcę to zrobić, zrobię to, wykonam to, wierzę w siebie. Natomiast jeśli chodzi o 10 buław, to też bym powiedział, żeby nie brać za dużo odpowiedzialności na siebie za innych, za czyjeś niepowodzenia, czy na przykład ogólnie za niepowodzenia w związkach czy w relacjach. Słuchajcie, to powinno się gdzieś porówno rozkładać. I czego nie robić, czego unikać? Karta Księżyca. I powiedziałbym tak, po pierwsze, jeszcze tylko zwrócę uwagę na to, że tutaj karty są raczej bardzo takie wesołe, ogniste, pełne działania, więc jak najbardziej dynamicznie. Możecie tutaj zwrócić uwagę. Natomiast tutaj ten paź mieczy i karta Księżyca są zupełnie odwrotne. I czego nie robić? Na pewno nie siedzieć jak po prostu cicho jak mysz pod miotłą, nie wymyślać sobie barier, ograniczeń, też nie utknąć w takich, słuchajcie, schematach w swoich głowach, bo mam wrażenie, że czasami możecie za bardzo albo siebie krytykować, albo uprawiać czarnowictwo i tutaj wypadałoby nad tym popracować, bo naprawdę może to być ciekawy rok. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, żeby unikać niewspółpracowania z tym, co podpowiada wam intuicja, z tym, co czujecie, że powinniście zrobić. Czyli co? Po prostu zaufać swojej intuicji i mieć częściej wgląd w siebie. Ale nie tylko i wyłącznie po to, żeby na przykład rozpamiętywać coś, czy być jedną nogą w przeszłości. Raczej mam na myśli tutaj taki wgląd w siebie a propos właśnie zidentyfikowania swoich potrzeb, jak je osiągnąć, jak je spełnić i co ja w ogóle potrzebuję robić. Czy mam się komuś podkładać i siedzieć cicho i raczej nie ryzykować w swoim życiu, czy raczej chcę je odkrywać, żyć i zdobywać? Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Sprawdzajcie czytania miesięczne oraz na nowy rok numerologiczny, które gdzieś tutaj podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.